Witam dnia kolejnego. Mam nadzieję, że wczorajszy filmik się podobał. Ja idę zobaczyć, czy skuter stoi na miejscu, tutaj obok, gdzie mieszkam. I co? I zaczynam nową przygodę. Tutaj właśnie jedziemy. Rajabhati Park to się nazywa. Zaraz tutaj na wejściu mnie ktoś pewnie szczai. A tak ogólnie to mnie zatrzymała policja, ale do kontroli, ale zaraz powiem o tym. Dotarłem do głównego punktu Rajabhati Park. Jest tutaj fajne parę rzeczy, które chciałbym wam pokazać, ale wracając do historii z policją. Wyjeżdżam sobie z hotelu. No i nie jechałem za szybko, jechałem może jakieś 50 i akurat było ograniczenie do 5 dyszek. Patrzę, pod mostem stoi dwóch typów i mierzy suszarką. No to myślę, dobra, to przejeżdżam, udało mi się, a za chwilę, za może pół kilometra cała kurde grupa tych policjantów stoi pod mostem i zatrzymują każdego jak leci. No i co? No mnie też zatrzymali, nie? Do kontroli. I pierwsze co, na co zwróciłem uwagę, to że chcieli międzynarodowe prawo jazdy. Dokładnie. Jakbym nie miał tego, to bym musiał zapłacić 500 ba. Opowiem wam potem, jak wygląda łapówkarstwo tutaj, tak na szybko, ile się daje, jak się daje i tak dalej. Bo wczoraj też mi to gościu fajnie tłumaczył, opowiadał, jak się bardzo łatwo wykupić i nie mieć problemu. Wolałem nie kręcić tam zbytnio z tymi policjantami, no w sumie byli bardzo mili. Może następnym razem coś tam z nimi nagram, ale wolałem nie kręcić, nie nadużywać ich dobroci, bo mogli się przypieprzyć o jakieś tam rzeczy, wiadomo, to jest Tajlandia, nie? A tak zrobiłem sobie z nimi tylko fotkę i takich w sumie mówię do nich tak: słuchajcie panowie, czy mogę z wami zrobić fotkę? I tam jeden się zgłosił, nie? No to jak jeden się zgłosił, a tam było ich 6 albo więcej, no to coś musiało znaczyć. Wolałem nie nadużywać, tak jak mówiłem, ich cierpliwości. Weszliśmy do pomieszczenia, gdzie są opisane tutaj statuetki królów. Tak jak widzicie, tutaj jest na przykład King, to ciężko przeczytać dalej, The Great, czyli wielki. I tak idą po kolei, każdy ma jakiś tam swój kolor wybrany. Widzicie, niebieska tabliczka, żółta, czerwona, zielona, fioletowa, pomarańczowa i jakaś różowa, nie? Każdy wygląda inaczej. A ich odpowiedniki są na zewnątrz. I tam właśnie idziemy. Chcę wam je pokazać. Podobno tam nie można dronem latać, ale myślę, że spróbujemy chyba. Jeszcze się dowiem. Czyli tutaj ziomek mi powiedział, że nie mogę latać dronem. Chociażbym chciał zrobić parę ujęć, ale no nie da się, sami widzicie. Widzowie, robię co mogę, nawet po cichu bym chciał, ale to brzęczy strasznie. Idę tam jakoś. Jeszcze mi ogarnia darmowy transport, który mnie obwiezie po okolicy tutaj. Mamy tutaj taką rykszę. Wszystko tu jest poobklejane folią. Jakby nówka była. Zobaczcie. Jakie ma fele. No nawet w lowriderach tyle Amerykanie nie mają. Fajnie to wygląda. Trzeba przyznać, że fajne, takie wszystko drewniane, na połysk zrobione. Dość tego, idziemy tam. No i podjechał transport. Siadamy sobie bezpośrednio tutaj za kierowcą. Tak. Jedziemy obejrzeć te statuetki. Fajnie, że mają serwis tutaj darmowy. Nie trzeba było płacić nawet za wstęp. Spoko. Tak mogę podróżować. Nie jest to daleko, może jakieś tylko 100 metrów, ale podwożą. Jak to wygląda, jak się jedzie? Możemy wyjrzeć. Pod prąd jedzie. No ale chyba tak trzeba. Wysiadamy. Op. I idziemy tutaj dalej zobaczyć. Chyba tutaj nie trzeba czekać na nikogo. Co oni tu mają? Tu jest jakaś kuchnia. Można coś pewnie zjeść. Hi, how are you? Zjemy później.
Nie chcę, odechciało mi się jeść, jak mnie policja zatrzymała. Co oni tu mają? Chyba jakieś książki, do których się wpisuje, czy coś takiego. Nie wiem właśnie, o co tutaj chodzi za bardzo. Takie słabo, to interesujące jest dla mnie. Najbardziej interesujący punkt jest właśnie tutaj, gdzie idę. I zaraz go zobaczycie. I jesteśmy na miejscu. Nie wiem, jak to kamera obejmie ziomków, ale patrzcie. To oni. Macie ich tutaj raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. 7. Moja ulubiona liczba 7. Całe życie w Polsce mieszkałem. No, całe życie, 20 lat pod numerem 7. I jest to moja szczęśliwa liczba. Jest ich 7. Dlaczego nie? Fajny widok. Chciałbym tu drona odpalić, ale się mogą na mnie czaić. I zaraz ktoś jakąś sobie karę wymyśli. Tylko ciekawe ile. Bo jakby chcieli, powiedzmy, 1000 kary i byśmy się dogadali, że wylecę dronem, zrobię parę ujęć i zapłacę 1000, to wtedy by było super. No ale nie wiem, czy to da się tak załatwić. Wszyscy ci ludzie, co przyjechali tutaj zwiedzać, nie jest ich dużo, ale oni siedzą o tam. Czemu oni tu nie przychodzą? Nie wiem. Jestem tu sam z tymi królami. Ogromne to jest, nie? Tam chciałbym zobaczyć z tyłu, jak to wygląda, bo tam jest jakaś drabinka. Czy tam da się wejść w ogóle? Czy ktoś mnie pogoni? Przekonajmy się. No co? Odkrywamy, nie? Jesteśmy gdzieś tu z tyłu. Ciekawe, czy wysłali kogoś, żeby poszedł za turystą z Europy. Tego nie wiem. Są takie schody. Można wejść do środka. Ciekawe, czy tu ktoś jest. Ale będziemy cicho na razie, w razie co. Jesteśmy na górze. Jesteśmy w tylnej części tych monumentów. Widać je tu za mną. Czy uda mi się tam wdrapać? Nie wiem, te drabiny tutaj to są trochę takie dodgy, jak to się mówi. Może pójdziemy tędy bokami, bo się ktoś przypieprzy, że tu łażę z tyłu. Tu pod rusztowaniem przejdziemy. O, tu jest drabinka. Do góry można wejść. Jeszcze z plecakiem łazić po tym? No, byłoby ciekawie. No, jesteśmy na miejscu. Chyba normalnie ci turyści, co są tu za mną, oni tu nie wchodzą. Boją się. A ja się nie boję. Tu ten gościu mi się podoba. Z mieczem. Jak stoi. No, nikt mu nie podskoczy. No, jeszcze całkiem niedawno jakiś król też odszedł do krainy wiecznych łowów. Jakieś kilka lat temu jest jakiś nowy ponoć, którego chyba nie lubią. Tamten poprzedni był spoko dla nich. Z tego, co mówili lokalsi tutaj. Mogę się wpisać tu do książki, że byłem. I zrobimy to. Wpiszemy się tu. Dziś jest 9 grudzień. Tak. I wpiszemy. Tak. I w nawiasie damy. I jakby tu ktoś był, można się dopisać. Także jestem zarejestrowany. Zmywamy się stąd, odwiedzamy jakieś następne miejsce. Nie pozwolili polatać, a to skubani. Bo babka mi powiedziała tu, że jakiś alarm się włączy, że ktoś przyjdzie, będzie gadał, bla 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 i dopiero będzie. No trudno. Idziemy z buta szybciej. Nie będę czekał na wózek, bo to trochę zajmuje, zanim on tu przyjedzie, obkrąży ten teren, zbierze tych turystów i tak dalej. Ja nie mam czasu na to. Idę do motoru i w drogę. Jedziemy w nową miejscówkę.
Coś fajnego wyczaiłem. Nie mam daleko, jakieś 10 km. Ale zobaczcie ten widok tutaj za mną, te drzewa. Jedziemy! No i jestem na miejscu. Jest to Pranbury National Forest Park. Spodziewam się tu ciekawych widoków, przynajmniej tak wszyscy mówią. To co, idziemy? No już bym się na dzień dobry potknął, bo jakieś schodki. Ciekawe, czy tu trzeba uważać na małpy, węże, pająki, takie inne rzeczy. Zaraz się dowiemy. Podobno spacer zajmuje godzinę. Ja nie będę patrzył na zegarek, idę. Dziwne to trochę jest, bo tu po środku, jak się przechodzi, wyrastają drzewa i trzeba uważać. O, muszę omijać co chwilę. Taki slalom. Rozczytacie się? Ja nie. Dalej muszą być jakieś inne widoki, żeby nie było tak ciemno. Bo ja chcę wam pokazać, jak jest ładnie, a nie gdzieś w środku lasu. Muminki harcują, po lesie wariują. Muminki. Nie ma tu ani jednego muminka. A nawet nie ma ani jednej małpy. Myślałem, że tu coś ciekawego będzie, ale nie. Patrzcie w ogóle na tę wodę. Tak ciemno, tu jakieś gałęzie leżą. Nie podoba mi się na razie. Później pewnie będzie lepiej, jak wyjdę na jakąś otwartą przestrzeń. Zobaczymy. Mam tylko nadzieję, że jakiś małpiszon typu makak albo inna sprawa nie wyskoczy i nie gwizdnie mi kamery, bo ja po drzewach tak szybko latać nie umiem jak one. Wątpię, żebym złapał. Powiem wam, że te deski, jak się idzie na 95-kilowego człowieka białego z Europy, to trochę chude są. Gdzieś trzeszczą jak idę. Lepiej, żeby się to nie zapadło, a nawet jeśli się zapadnie, no to trudno. Taka jest cena przygody. No. No i wynająłem sobie łódź. Płynę sam. Przyjemność popłynięcia tutaj taką łodzią to jest 450 ba, 45 do jakichś 50 zł. Jest pusto, także na nikogo nie czekają. Płynę sam. Tutaj mój kierowca jest. Hello. Jak już tak wszystkich kierowców nazywam, to jakby tego wypadało nazwać, no Grzesiek, o, to będzie Grzesiek. Jadę tutaj z Grześkiem wokoło, obwiezie mnie po tych kanałach. O, zobaczcie jak jest. Fajnie, słonecznie. Tylko żeby mnie coś nie rypło z wody, nie? Bo tutaj może się coś pojawić, a ja lepiej sobie siądę gdzieś tutaj z tyłu, chociaż tu jest dobre słońce. Nie będę się za bardzo ruszał, bo się gibie ta łódź, nie? No i wypływamy z tej ciemnicy. Może tutaj będzie coś lepszego do oglądnięcia. Z tego co wiem, to jakaś plaża chyba w okolicy ma być. 45 minut niby się płynie tą łodzią. Jestem ciekawy. Nie liczę nawet tego czasu. Tak jak mówiłem ostatnio, szczęśliwi nie liczą czasu. No i co? Gdzie jest coś ciekawszego? Jakieś krokodyle, jakieś piranie, gdzie są? Nie ma? Tak, zaraz powiecie, wystaw rączkę, to się znajdzie, nie? Tutaj jacyś lokalni poławiacze chyba mieszkają. Jest trochę takiej tutaj tej wioskowej cywilizacji. Ale jestem sam, nikt nie płynie jeszcze. Żadną łodzią, nikt nic nie wynajmuje. Tylko ja przeżywam przygodę. Jak na razie tutaj chyba. I płyniemy pod mostem, z którego kapie woda. O, jakieś miasteczko się zbliża. Tu chyba ziomki za mną na tych statkach wybierają się na jakieś połowy. No tak, co się tam szykują. Fajnie by było w sumie wybrać się gdzieś z nimi na takie połowy, zobaczyć.
zawracamy. Ciekawe dlaczego. Co tam dalej, już nie płyniemy? Nie wiem właśnie, o co tutaj chodzi. Ale Grzesiek zawraca. Może tam nic nie ma. Ogólnie tak tutaj nic nie ma. Przepłynąć się fajnie. Zapłacić 450 baht, 50 zł warto, żeby sobie odpocząć, tak pooglądać naturę. Tylko że tutaj nic nie ma za bardzo z tej natury. Ani jakichś ptaków nie ma, ani jakichś zwierząt za bardzo. Nie ma nic. Wspomnieć by trzeba jedną rzecz. Kamizelkę powinniśmy mieć na sobie. Jak widzicie, mam pod dupą. Dał mi, żeby było wygodnie, a jakoś nie dbał o moje bezpieczeństwo. Jakbym chciał, to bym założył. Nie? Tutaj gościu ciśnie motorówką obok, a to prywatna motorówka jest. Zaraz będzie fala, odejdzie od niego. Tragedii nie ma. Myślałem, że gorzej nas tu będzie bujać. O, w sumie ale buja. Uwaga, bo kamerę jeszcze wypuszczę. Ale przyjemnie. Następny płynie jakiś prywatną łodzią. Znowu będą jakieś fale. Machają do mnie, macham do nich. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego już. Wszyscy nastawieni przyjaźnie. Przepłyńcie się, jak będziecie tutaj w okolicy. Mój kierowca Grzesiek dobrze zrobił, bo płynie śladem tamtej motorówki przede mną i nas tak nie miota. Grzesiu, brawa dla ciebie. Jesteś udanym kierowcą, dobry jesteś. Dzięki ci. Nie ma tu nigdzie kapitana Jacka Sparrowa? Jest tylko kapitan Arkadiusz Patla i jego tutaj kierownik wyprawy. Po mojej prawej stronie jest zaparkowana łódź policyjna. Taki tajski ORP orzeł trochę, taki wojenny jakby. A to jest chyba to jakaś patrolówka, jakaś większa, jakaś mniejsza. Tutaj są. Nadmienić trzeba, że w okolicy Hua Hin jest bardzo, ale to bardzo dużo ośrodków militarnych. Jest tutaj lotnictwo, jest marynarka wojenna, jest piechota. Natknąłem się nawet na kilku wojaków, ale nie kazali mi kamery nie wyjmować, żebym nie filmował. To posłuchałem się, no bo skończyłbym gdzieś w jakimś więzieniu jeszcze. A wykupić mnie potem, trzeba by było trochę pieniędzy. I znowu gdzieś nawracamy. W tamtą stronę za mną jest otwarte morze. To tam może nie płyniemy. Grzesiek zdecydował, że zawracamy znowu. O, mamy węża. Tam sobie jest. What, snake? No? Waran. Waran. A, to nie wąż jednak, to waran był. Ciekawy jaki duży, tylko żeby on mi tu nie chciał tego, szwagier, na łódkę wejść. Jakiś tutaj jeden ten waran najwidoczniej się ukrył. Waran z komodą i z kredensem. Oni tak pewnie patrzą na to jak na lunch. Grzesiek go zauważył, za co mu jestem wdzięczny. Bo poza tym waranem to tu nic takiego nie było. Już myślałem, że to jakiś wąż, jakiś boa, dusiciel, coś w tym stylu. Ale waran też jest dobry. I znowu mostek. Wracamy na bazę i zaraz wysiadam z łodzi i idę dalej. Może coś znowu będzie ciekawego. Wiecie co? Czuję się trochę jak Rambo. Jedna rada. Jak płyniecie, to nie wkładajcie nóżki ani rączki do wody, żeby się schłodzić, bo możecie ją stracić. I będzie tak trochę niezręcznie. A tu mamy właśnie też waran, tylko taki mały. O. Hello. Get out of here. Gotta keep him at bay. No i był następny. Ale mały, taki 2-metrowy by się przydał, skurczybyk jakiś, żeby zobaczyć, nie?